Jak wykonałem podłogę na antresoli? Dlaczego nie wybrałem płyty OSB? Czy podłoga w domu stalowym może być cicha? Ile to wszystko kosztowało? Odpowiedź na te pytania już w tym odcinku. Cześć! W tym odcinku pokażę Wam, jak samodzielnie wykonałem podłogę na antresoli w domu stalowym. Przeanalizujemy wybór materiałów i podsumujemy koszty. Z czego wykonać podłogę na antresoli, żeby się nie uginała i była cicha w użytkowaniu? Wybrać OSB czy MFP? Co w ogóle znaczą te skróty? Zacznijmy od początku. OSB i MFP to oznaczenia drewnopochodnych płyt budowlanych. Pewnie częściej spotkałeś się z płytą OSB, bo jest popularnym wyborem i ma ugruntowaną pozycję na rynku. Dlaczego więc nie wybrałem tego rozwiązania? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, porównajmy parametry obu płyt. W czym płyta MFP jest lepsza od OSB? Struktura. Jest gładka i nie strzępi się przy docinaniu. Wytrzymałość. Ma taką samą wytrzymałość wzdłuż, jak i w poprzek, więc można ją układać równolegle i prostopadle do legarów. Odporność na wilgoć. Mniej pęcznieje i po wyschnięciu wraca do pierwotnego kształtu. MFP charakteryzuje się również zwiększoną odpornością na ogień. Czy płyta MFP ma jakieś wady? Tak, jest droższa o 10 do 15% w porównaniu z OSB oraz jest cięższa, ale to również zaleta. Większa gęstość to lepsze tłumienie dźwięków. W tym miejscu przechodzimy do kolejnego zagadnienia, jakim jest izolacja akustyczna. Płyta zamontowana bezpośrednio do belek stalowych będzie przenosiła dźwięki na całą konstrukcję, a przecież nie chcemy w całym domu słyszeć kroków innych domowników. Rozwiązaniem tego problemu jest odizolowanie belek od płyt. Popularnym rozwiązaniem na taką przekładkę jest filc lub uszczelka EPDM. Niestety te materiały pod obciążeniem podłogą, meblami i wyposażeniem z upływem czasu zostaną zmiażdżone i utracą swoje właściwości. Jest też lita guma EPDM, ale jej spory koszt skłonił mnie do szukania innych rozwiązań. Finalnie zastosowałem gumę SBR grubości 6 mm. Jest to lity materiał na tyle twardy, aby nie został zmiażdżony, ale zarazem sprężysty, aby tłumić dźwięki. Grubość 6 mm to kompromis pomiędzy siłą tłumienia, a kosztem takiej izolacji. No dobra, mamy amortyzację pod płytą, ale trzeba ją jeszcze jakoś zamocować do belek stropowych. A każdy wkręt to swojego rodzaju mostek akustyczny przenoszący dźwięki na konstrukcji. Tych wkrętów jest sporo, więc problem robi się poważny. Postanowiłem temu zaradzić poprzez dodanie podkładek z gumą EPDM pod łeb wkręta. W tym rozwiązaniu płyta podłogi znajduje się pomiędzy gumą na legarach, a podkładką gumową na wkręcie. Brak sztywnego połączenia minimalizuje ilość przenoszonych dźwięków. Ważne jest również, aby otwór w płycie był odrobinę większy niż średnica wkręta, aby każdy element mógł pracować niezależnie i miał odrobinę miejsca na mikroruchy wynikające z naprężeń termicznych czy wilgotnościowych. Skoro już o pracy materiału mowa, kluczowym elementem, o którym wielu budujących zapomina, są dylatacje między płytami. Zastosowałem tutaj 4 mm odstępy na każdym łączeniu. Dlaczego to takie ważne? Bez tych szczelin, przy naturalnym pęcznieniu płyty, podłoga mogłaby nieprzyjemnie skrzypieć, niwecząc cały nasz wysiłek włożony w wyciszenie konstrukcji. Finalnie dylatacje zostaną wypełnione elastycznym uszczelniaczem. Dodatkowo zastosowałem nawiercenia o średnicy 20 mm, żeby wkręty z podkładkami nie wystawały ponad poziom płyt. Ułatwi to później wykończenie podłogi. Mała wskazówka. Podkładki grubości 0,8 mm zespolone z gumą EPDM okazały się zbyt miękkie i deformowały się przy dokręcaniu, co zmusiło mnie do zastosowania dodatkowych podkładek M8, które są znacznie grubsze. Aby z pustej przestrzeni pomiędzy podłogą a sufitem na parterze nie zrobił się bęben, przestrzeń ta w późniejszych etapach zostanie wypełniona wełną mineralną. Podłogę pomimo ciężaru 25 mm płyt MFP wykonałem samodzielnie. Dzięki utrzymaniu precyzyjnych wymiarów całej konstrukcji, również płyty na podłogę mogłem ciąć według wcześniej przygotowanego projektu, bez domierzania każdej z osobna, co znacznie ułatwiło i przyspieszyło pracę. Wychodzę z założenia, że lepiej jest poświęcić chwilę dłużej wieczorem przy komputerze, niż tracić czas na planowanie i zastanawianie się na budowie, a czasu ciągle brakuje. Wyzwaniem był transport w pojedynkę ciężkich elementów na strop, ale z pomocą przyszły 2 podwójne bloczki linowe ze znanego portalu aukcyjnego. Koszt 30 zł plus lina, a radość przy pracy bezcenna. Pracę rozpocząłem od przyklejenia taśmy gumowej do legarów. Gumę trzeba zmatowić, bo inaczej się nie trzyma. Potem kolejno docinałem i rozkładałem płyty. Gdy wszystko było na górze, przyszła pora na ustawienie płyt z dystansami i przykręcenie po 2 wkręty na płytę, żeby nic nam się nie przesuwało.
Gdy płyty były już tak przygotowane, rozpocząłem najnudniejszy etap, czyli nawiercanie i przykręcanie wkrętów. Pominąłem jedynie przykręcanie płyt w łazience, bo pewnie będę jeszcze je podnosił przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej i wodnej. Dobrze, pora na małe podsumowanie. Do budowy podłogi użyłem płyty MFP, gumę SBR, uszczelniacz do przyklejenia gumy do legarów, wkręty samowiercące, podkładki z EPDM, podkładki stalowe. Przydatne były również bloczki, lina, bity do wkrętów oraz pilarka tarczowa, wyżynarka i ściski. Ile to wszystko kosztowało? Same materiały do budowy podłogi, nie licząc narzędzi i przydatnych akcesoriów, to koszt około 4450 zł. Antresola ma 45 m2, więc wychodzi niecałe 100 zł za m2. Przy czym został jeszcze jeden arkusz płyty i kilka metrów podkładów gumowych. Tak kończy się liczenie materiałów w pośpiechu, ale z dwojga złego lepiej w tę stronę. To już koniec tego odcinka. Zapraszam do dawania łapek w górę oraz subskrybowania kanału, żeby nie przegapić kolejnych etapów budowy. Jeżeli masz jakieś pytania lub uwagi, a może znalazłeś błędy w moim wykonaniu, to zapraszam do podzielenia się swoją opinią w komentarzu. Daj znać, czy taka forma technicznego podsumowania jest dla Ciebie pomocna, czy może wolisz więcej surowych ujęć prosto z placu budowy. To pomoże mi lepiej zaplanować kolejne odcinki. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!